Normalnie nie rozmawiamy na tym kanale o wiralowych postach, ale jest jeden, który śledziłem ostatnio z ogromnym zaciekawieniem, ponieważ musicie wiedzieć o mnie jedną rzecz, drodzy widzowie. Moją pasją, moim hobby jest rozmyślanie nad dylematami moralnymi. Jeśli cokolwiek jest uznawane za etyczne albo cokolwiek jest uznawane za nieetyczne, to mam ochotę zapytać, dlaczego? Z czego to wynika? Jak doszliśmy do tej, a nie innej decyzji? Dlaczego trafiliśmy na taki, a nie inny osąd? I nie ma lepszego święta dla osoby takiej jak ja, niż dylemat moralny, w który jest zaangażowane setki tysięcy osób, które następnie zaczynają o tym dylemacie dyskutować. Nawet najprostszy wybór, najprostsza decyzja jest pełna różnych niuansów, osobowości, które w bardzo różny sposób tłumaczą i argumentują swoje decyzje, a ten dylemat zdecydowanie do najprostszych nie należy. A wy? Który przycisk wciśniecie? Zostajecie przeniesieni w zupełne odosobnienie, a przed wami pojawiają się niebieski i czerwony przycisk. Dowiadujecie się, że to samo wydarzyło się właśnie każdej osoby na świecie i każda osoba musi wcisnąć jeden z nich. I teraz, jeżeli ponad połowa osób na całym świecie wciśnie niebieski przycisk, nic się nie dzieje. Jeżeli mniej niż połowa osób wciśnie niebieski przycisk, przeżyją tylko te osoby, które wcisnęły czerwony. Nie możecie ustalać nic z innymi osobami. Wybierzcie. Oryginalne pytanie zadał autor Tim Urban 24 kwietnia. W ankiecie wzięło udział niecałe 100 000 osób, po czym po paru dniach pojawił się MrBeast i zapytał, czy może to zapostować u siebie, a Tim powiedział, że plus, nie ma problemu. Pojawiła się więc jeszcze większa ankieta, na którą odpowiedziało 300 000 osób i podoba mi się swoją drogą, że MrBeast wkleił dokładnie to samo pytanie, tylko że na końcu dodał bądźcie szczerzy i zamiast wszyscy na świecie napisał na początku wszyscy na ziemi. Czujecie to? Bo ja na przykład od razu poczułem ten sznyt człowieka, który myśli viralem i wyobraziłem sobie film, w którym AI dubbing po polsku mówi: wszyscy na ziemi będą próbowali wygrać $3 miliony, ścigając się hulajnogami elektrycznymi w strefie aktywnego konfliktu. Ale jest jeden haczyk, konwencja genewska nie obowiązuje. Może wam się na początku wydawać, że wybór jest bardzo łatwy i wręcz oczywisty. I to jest właśnie w tym dylemacie najciekawsze, dlatego że mówiąc te słowa w tym momencie nie miałem na myśli ani jednego przycisku, ani drugiego. Po prostu niezależnie od tego, którą opcję wybierzecie, znajdziecie bardzo dużo osób, dla których nie będzie to oczywiste i które wręcz bardzo otwarcie i bardzo intensywnie będą się z wami nie zgadzać. Mega fajnie by było, gdybyście teraz, zanim dowiecie się, jakie są wyniki i tak dalej, wybrali jedną z tych opcji. Możecie się nad nią zastanowić, dlatego że nigdzie w oryginalnym pytaniu nie ma powiedziane, że jest jakiś limit czasowy, więc zastanawianie się jest chyba tutaj wskazane. I możecie uargumentować w komentarzu, albo i nie, jeśli nie macie ochoty, dlaczego wybraliście tę, a nie inną opcję. Może nawet wam się zmieni w trakcie. Ja też chętnie podzielę się tym, co ja wybrałem, ale najpierw chciałbym się skupić nie tyle na tym, co ludzie decydują się wybrać, tylko właśnie na tym, jak to argumentują w internecie i w jaki sposób dochodzą do tej, a nie innej decyzji. Chciałbym przeanalizować te argumenty i zastanowić się nad tym, skąd one się biorą i czy mają faktycznie sens. Jednak zanim przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka są Cyrulicy. Jeśli szukacie przyjemnego, mocnego, bezkompromisowego zapachu dla siebie, to już nie musicie szukać dalej. Oto i perfumy Cherry Bomb, które są nomen omen wisienką na torcie, jeśli chodzi o całą linię kosmetyków o wiśniowych zapachach od Cyrulików. Wcześniej mogliście słyszeć u mnie o olejku do brody, mówiłem o mocnych czereśniowych, wiśniowych nutach, o dżemie rabarbarowym. Teraz to wszystko jest w tej oto butelce. To nie jest wszystko, bo do tego dochodzą perfumy Soppo. To jest nowa marka, siostrzana dla Cyrulików, która skupia się tylko i wyłącznie na zapachach, na perfumach. Tutaj mamy na przykład konkretnie zapach rabarbaru, który świetnie łączy się z tym dżemem rabarbarowym pojawiającym się w Cherry Bomb i te perfumy po prostu wchodzą w taką synergię ze sobą. Poniżej znajdziecie też link do sklepu Soppo, gdzie możecie kupić zarówno pierwsze, jak i drugie perfumy, które pokazywaliśmy dzisiaj. Tam jest też mnóstwo innych zapachów i koniecznie polecam je sprawdzić, dlatego że mój kod działa również w tym sklepie. Dziękuję za uwagę i wracamy do materiału. Jeśli chodzi o wyniki ankiet, co prawda oba głosowania miały miejsce na tym samym portalu, więc to zawęża nam trochę demografię, ale z drugiej strony miały też miejsce na bardzo odmiennych profilach, co sugeruje, że jest ona przynajmniej trochę zróżnicowana.
W 2 ankietach mamy 56% i 58% odpowiedzi na przycisk niebieski, a reszta, czyli wciąż prawie połowa, na czerwony. Myślę, że na sam początek warto jest zadać pytanie, co uznajemy za sukces w tej sytuacji. No bo to, że wybranie lepszej opcji jest naszym celem, jest oczywiste. Tylko żeby zdecydować, która opcja jest lepsza, musimy najpierw się zastanowić, co w ogóle chcemy osiągnąć. Cel numer 1. Chcemy, żeby wszyscy przeżyli. To się wydarzy, jeżeli albo więcej niż połowa wciśnie niebieski przycisk, albo jeśli wszyscy co do jednego wcisną czerwony przycisk. Nie ma innego sposobu, żeby to osiągnąć. Drugi cel. Chcemy sami przeżyć. Wciśnięcie czerwonego przycisku zapewnia nam przetrwanie niezależnie od tego, co zrobią inni ludzie. Wciśnięcie niebieskiego przycisku pozwala nam przetrwać tylko pod warunkiem, że większość ludzi też go wciśnie. Nie wiem, czy to już jest odpowiedni moment na ten wniosek, ale zwróćcie uwagę na to, jak duże znaczenie w postrzeganiu całego tego dylematu ma sposób, w jaki sformułujemy pytanie, w jaki sposób przedstawimy ten dylemat, jakich słów użyjemy. Ja na przykład teraz powiedziałem, że jeśli wciśniesz czerwony przycisk, to na 100% przeżyjesz. Jeśli wciśniesz niebieski przycisk, to przeżyjesz, jeżeli więcej niż połowa osób też wybierze niebieski. Jeśli w taki sposób przedstawimy ten dylemat, to wydaje się on być po prostu o tym, że albo wybieramy pewne życie, albo wybieramy rosyjską ruletkę, co wydaje się zupełnie irracjonalne i w taki też sposób wydają się postrzegać ten dylemat osoby, które tworzą przeróżne analogie. Analogie, które mają nam pokazać to pytanie w jakiś inny sposób, w innych okolicznościach, ale zachowując ten oryginalny dylemat i mają nam udowodnić, że źle zrozumieliśmy to, z czym mamy do czynienia. Że jeśli naprawdę zrozumiemy, o co chodzi, to podejmiemy inną decyzję. Mamy na przykład wielki blender. Możesz albo wcisnąć niebieski przycisk, czyli po prostu wskoczyć do tego blendera i zginąć, no chyba że dużo innych osób też wciśnie i zablokuje cię maszynę, albo po prostu nic nie robić i stać obok blendera, czyli wcisnąć czerwony przycisk. Dlaczego ktoś miałby robić inaczej? Ludzie starają się ukazać tę samą sytuację w innym świetle, tworząc właśnie takie analogie. No bo zasady są teoretycznie te same, chociaż w praktyce nie do końca, dlatego że blender widzimy i jak możecie zresztą zauważyć, w wielu tych analogiach widzimy, co robią inni ludzie, co zupełnie zmienia kontekst tej sytuacji, no ale udajmy przez chwilę, że wcale tych ludzi tam nie ma, jesteśmy po prostu my kontra blender. Jego obecność oczywiście przypomina nam o tym, co jest stawką. Stawką jest nasze życie, a problemem, który musimy przeskoczyć lub wcale nie musimy go przeskakiwać, są wielkie ostrza, które nas po prostu zniszczą. Być może śmierć od wciśnięcia przycisku nie brzmi jak coś dotkliwego, nie brzmi jak coś w ogóle realnego, a tutaj mamy prawdziwe zagrożenie, którego chcielibyśmy uniknąć, prawda? Zamierzeniem autora wydaje się więc zadać pytanie, skoro chcesz uniknąć śmiercionośnego blendera, to dlaczego nie chcesz uniknąć śmierci od przycisku, ty głąbie? Jednak wszystkie te analogie nie tylko pozwalają nam zobaczyć sytuację z innej perspektywy, tylko przede wszystkim pokazują nam domyślną perspektywę, z której różne osoby mogą na ten dylemat patrzeć. I ta perspektywa może być inna niż nasza własna. Weźmy nawet i ten blender, tylko powiedzmy o nim inaczej. Na przykład mamy blender i nie wiesz, czy w środku się ktoś znajduje, czy może ten blender jest pusty. Żeby się dowiedzieć, czy ktoś tam jest, musisz do niego wejść. Czy zaryzykujesz, żeby sprawdzić i ewentualnie kogoś ocalić, jeśli ktoś tam się znajduje? Czy po prostu zostaniesz na zewnątrz i będziesz miał problem z głowy? Na to pytanie wciąż uzyskamy oczywiście różne odpowiedzi, ale chodzi tylko o to, żeby pokazać, że nagle rozpatrujemy też nieco inny problem. Niby sytuacja jest dokładnie taka sama, ale zdajemy sobie sprawę, że to, że ktoś podjął inną decyzję niż my, nie znaczy, że rozwiązywał w głowie dokładnie ten sam problem. Wiele zależało od tego, w jaki sposób do niego podchodzi i jak go widzi. No ale zobaczmy, co jest właściwym rozwiązaniem i dlaczego. Argument. Jeżeli wszyscy wcisnęliby czerwony, to nikt by nie zginął. To prawda, tylko że nie wiemy tego. Przy tym argumencie trzeba zwrócić uwagę na to, że tak samo jak to jest prawda, jeśli wszyscy wcisną czerwony, to wszyscy przeżyją, to tak samo jeśli wszyscy wcisną niebieski, to też wszyscy przeżyją. Nawet lepiej, a przynajmniej łatwiej, jeśli tylko połowa ludzi wciśnie niebieski, to też wszyscy przeżyją. A to, musicie przyznać, jest bardziej prawdopodobne, jest łatwiejsze do osiągnięcia, niż żeby 100% osób wcisnęło
wcisnęło czerwony. W obu przypadkach pojawia się niepewność. W opcji niebieskiej nie wiemy, czy przeżyjemy, w opcji czerwonej nie wiemy, czy wszyscy przeżyją. Argument brzmi więc, jeśli wszyscy wcisnęliby czerwony, to nikt by nie zginął. Osobiście mam takie wrażenie, że w tym argumencie jest pewien rodzaj frustracji. Takiej frustracji, że proszę was ludzie, to jest ta logiczna opcja, macie 100% szansy na to, żeby przeżyć, po prostu wybierzmy wszyscy tę logiczną opcję i nie będzie żadnego problemu. Nikt nie zginie, to nie jest nawet tak, że to jest samolubne, dlatego że i tak zakładasz, że każdy wybierze czerwoną opcję, więc no po prostu zróbmy to. Ale nie możemy mieć pewności, a na tej pewności ten argument się opiera, że wszyscy wcisną czerwony. To, co przynajmniej zyskujemy, to gwarancja tego, że my przeżyjemy. Niebieski, chociaż daje większą szansę na uratowanie wszystkich, to wymusza niepewność. Nasz los jest w rękach innych i to jest największa różnica. Chcielibyśmy w końcu mieć 100% pewności, że przeżyjemy, prawda? I jednocześnie fajnie by było nie poświęcić nikogo w tym celu. A może jakieś straty w ludziach są akceptowalne? Mimo że w tym hipotetycznym scenariuszu nie musimy nikomu mówić później, co wybraliśmy, to nie wiem, czy ma to aż tak duże znaczenie dla dyskusji, biorąc pod uwagę, że w internecie tłumaczymy, co wybraliśmy i dlaczego to wybraliśmy. Być może jeśli po prostu głosujemy anonimowo, to nie ma to aż takiego znaczenia, ale jeśli już ludzie zaczynają jakoś argumentować swój wybór, to musimy jednak wziąć pod uwagę, że wiedzą, że zostaną ocenieni. Może chcą wypaść w jakiś sposób. Nie zawsze oznacza to, że chcą wypaść dobrze. Czasem ludzie po prostu chcą wypaść na trochę takich, wiecie, edgy. Albo na przykład na inteligentnych i racjonalnych. Można to oczywiście odnieść zarówno do niebieskiego, jak i czerwonego przycisku, bo możemy się zastanawiać, czy ludzie, którzy wybierają niebieski, nie są zmotywowani tym, żeby wypaść na empatycznych, żeby wypaść na dobrych, żeby nikt ich nie ocenił negatywnie. Tak jak mówiliśmy, ludzie, którzy wybierają czerwony, mogą chcieć wypaść na inteligentnych, logicznych i tak dalej, ale ja bym się skupił na czymś nieco mniejszym, to znaczy na tym, czy nie ma też czegoś takiego pośrodku. Być może niektórzy ludzie, którzy wybierają czerwony, mają tak naprawdę na celu zapewnić sobie przetrwanie, co jest całkowicie argumentem, ale na przykład nie chcą tego powiedzieć. Jeśli argumentujemy wybór czerwonego przycisku tym, że to jest racjonalna opcja dla wszystkich, że wszyscy wybiorą ten przycisk i tak dalej, to jest to trochę drugorzędne. To jest bardziej, według mnie, taka zasłona dymna, czy może, żeby nie mówić brzydko, po prostu pewna racjonalizacja tego, że wybraliśmy opcję, która nam pozwoli przetrwać. Jeśli nie chcemy po prostu powiedzieć, że to jest logiczna opcja dla nas, chcemy zapewnić sobie przetrwanie i to jest dla nas najważniejsze, to być może dla samych siebie nawet, może nawet nie dla innych osób, które to przeczytają, szukamy jakiegoś usprawiedliwienia, jakiegoś racjonalnego argumentu, który pozwoli nam zaakceptować ten wybór jako coś, co nie jest samolubne. Nieposłużenie się tym argumentem nie musi oznaczać, że przyznajemy się automatycznie do tego, że robimy coś złego. Chodzi właśnie o to, żeby osoba, która wybrała swoje 100% przetrwanie, zaakceptowała, że ten wybór może być Nieważne, czy on wynika ze strachu, czy z chęci przetrwania, czy z nieufności wobec innych osób. To może być po prostu w porządku wybór. Tak samo jak w naszych codziennych życiach, przy wyborach, które nie są kwestią życia i śmierci, bardzo często mamy problem z tym, żeby wybrać coś, co jest po prostu dla nas. Bez wymyślania jakichś argumentów, że to jest tak naprawdę dla kogoś innego, możemy po prostu stwierdzić, to jest dla mnie. Nasze życie będzie wtedy dużo wygodniejsze, zaufajcie mi. Wciśnięcie czerwonego przycisku może się wydawać na pierwszy rzut oka czymś egoistycznym, może nawet okrutnym, bo mamy tak naprawdę gdzieś to, co zrobią inni. Niekoniecznie jednak musi tak być. Można argumentować ten wybór jako środek do tego, żeby zapewnić przetrwanie wszystkim ludziom. Mogą za tym stać dobre intencje, tylko że wymagają one postrzegania ludzi w specyficzny sposób. Ktoś może stwierdzić, że niebieski przycisk nie osiąga nic poza niepotrzebnym ryzykiem dla nas samych, jeśli ktoś wyobraża sobie społeczeństwo w 100% złożone z osób, które podejdą do problemu, łącząc cel przetrwania z jakąś matematyką, stwierdzą, że każdy zrobi to samo, wcisną czerwony i odłożą się do stacji ładowania. Szansa na to, że każdy człowiek tak działa, wydaje mi się marna. Co więcej, każdy z nas poznał w życiu osobę, która po prostu nie wcisnęłaby czerwonego przycisku, a jeśli komuś wydaje się, że wcale tak nie jest, to jeszcze do tego wrócimy.
Myślę, że najważniejszy wniosek na temat tego argumentu to uratowanie wszystkich czerwonym przyciskiem jest po prostu nierealistyczne. Oczekiwanie, że wszyscy ludzie wcisną czerwony przycisk jest nierealistyczne, a skoro tak jest, to musimy rozważyć inne opcje. Być może powinniśmy swoje własne życie przedkładać nad wszystko inne. Argument. Opcja niebieska – może zginiesz. Opcja czerwona – nie zginiesz. Jeżeli naszym priorytetem jest pozostać przy życiu, to nie da się inaczej przedstawić tej sprawy. Przynajmniej mi nie przychodzi coś takiego do głowy. Czerwony jest po prostu najlepszym wyborem. Jeśli chcesz mieć pewność, to wybierasz czerwony. Niebieski to kasyno. No, nie ma tutaj innego argumentu, prawda? Pytanie, co jest naszym priorytetem? Jak mówiliśmy wcześniej, za poprzednim argumentem tak naprawdę stoi ta sama logika. Możemy ocenić ten wybór jako racjonalny i tym samym oczekiwać, że wszyscy inni również ocenią go tak samo. W końcu priorytetem każdego z nas będzie pozostać przy życiu, prawda? Czy się z tym zgadzacie, czy nie, ja osobiście obstaję przy tym, że są to nierealistyczne oczekiwania, bo moje przekonanie, które uargumentuję później, to że wręcz pewne jest, że co najmniej jedna osoba wciśnie niebieski przycisk i raczej pewne jest, że to nie będzie tylko jedna osoba. Pytanie brzmi, ile? Nie wiedząc tego, ale wiedząc, że przy przewadze czerwonych jakieś straty są w takim razie gwarantowane, wciąż możemy podjąć decyzję patrząc przede wszystkim na swoje własne dobro. Trudno jest za to kogoś winić, w końcu każdy dba o swoje dobro. Czasem oczekujemy od ludzi, że poświęcą jakiś ułamek siebie, na przykład płacimy podatki, co też jest ciekawe, dlatego że ludzie bardzo często mają różne podejście do podatków, nawet jeśli akurat płacą ich tyle samo. Ale nieważne. Ja na przykład przez bardzo długi czas, przez większość chyba swojego życia, jak byłem młodszy, myślałem o składkach zdrowotnych w następujący sposób. Wiadomo, że ja płacę ileś tam co miesiąc i hipotetycznie, jeśli trafię kiedyś do szpitala, coś mi się stanie, no to nie zapłacę ileś tam, ile mógłbym zapłacić, dlatego że są te składki, no nie? Ale czy to mi się faktycznie opłaca? W sensie, ile przez ten cały czas musiałem wpłacić, a ile faktycznie bym musiał zapłacić z własnej kieszeni, jak już trafię do tego szpitala? Jaki jest bilans tego, nie? Czy musiałbym trafić do szpitala 5, 10, 15 razy, żeby mi się to opłaciło? Czy żebym wyszedł na zero albo zarobił na tym? W taki sposób myślałem. To nie jest to, z czym się teraz zgadzam, dlatego że chociaż nie uważam się za kompletnego idiotę, to prawie 30 lat mojego życia zajęło mi, żeby dojść do wniosku, że te składki nie są tylko na mnie, tylko na innych ludzi, w tym na mnie. I że one nie leżą gdzieś tam na koncie i czekają na to, czy mi się coś stanie, a jak mi się nic nie stanie, to po prostu, nie wiem, znikną, tylko są cały czas używane. I nawet jeśli mi się nigdy nic nie stanie, to wciąż jest powód, dlaczego ja płacę te składki. Robię to po to, żeby inni ludzie, którym się coś stanie, albo których nie byłoby na to stać, mogli sobie na to pozwolić. Między innymi z tych moich pieniędzy. Opowiedziałem wam to dlatego, że oczywiście nie był to dla mnie jakiś szok, że w sensie, że nie wiedziałem, że inni ludzie korzystają ze składek zdrowotnych czy coś takiego, tylko chodzi po prostu o to, w jaki sposób postrzegamy pewne rzeczy. Ja przez bardzo długi czas, dlatego że inni ludzie też mi to tak przedstawiali, myślałem raczej o ubezpieczeniu zdrowotnym w kontekście siebie samego, a nie w kontekście innych ludzi, kogo to obchodzi, nie? Dzisiaj na przykład, kiedy już trochę więcej myślę o innych osobach, ma to też dla mnie dużo więcej sensu. Więc może to jest w jakiś sposób sedno naszego dylematu. Oczywiście każdy może mieć swoją własną opinię na ten temat. Jedna osoba może uznać, że każdy powinien po prostu zadbać o siebie, inna osoba może uznać, że powinniśmy dbać o siebie nawzajem i milion rzeczy pomiędzy tym wszystkim. Czasami, w zasadzie bardzo często, oczekujemy, że w społeczeństwie każdy odda jakąś cząstkę siebie innym osobom. Rzadko oczekujemy, żeby ktoś oddał całego siebie innym osobom, dlatego że musimy tutaj też wziąć pod uwagę, że nasze życie jest jednak tak samo wartościowe jak życie każdej innej osoby. Nie możemy oczekiwać od nas samych, że się poświęcimy, a jeśli tego oczekujemy, to tak samo moglibyśmy oczekiwać od innych, że poświęcą się dla nas. Mamy więc różne powody, żeby stwierdzić, że może wybranie samego siebie wcale nie jest złym wyborem. Może powinniśmy to zrobić. To wciąż może się wydawać czymś okrutnym albo przynajmniej samolubnym. Dajesz sobie w końcu gwarancję przetrwania
i tym samym zwiększasz szansę na to, że ileś osób zginie. Obie te rzeczy to fakt. Jeśli po prostu zakładasz, że to się nie wydarzy, te opcje już przegadaliśmy, uznaliśmy, że jest nierealistyczna. Co jednak, jeśli się wydarzy? Musimy to wziąć pod uwagę. Tak jak mówiliśmy, nie wszyscy są tacy sami. Różne pobudki mogą nas popchnąć do jednego lub drugiego wyboru. Może więc zakładamy, jako zwolennik czerwonego, że ludzie wybierający niebieski trochę są sami sobie winni. Nie jesteśmy odpowiedzialni za ich wybór, nikt ich nie zmuszał, każdy ma szansę zapewnienia sobie przetrwania, tak samo jak my. I my te szanse po prostu wykorzystaliśmy, może nawet chcemy, żeby inni zrobili to samo. Czy w takim razie ludzie, którzy wybrali niebieski są gorsi? Głupsi? Irracjonalni? Czy jeśli ich motywacją było, upewnienie się, że inne osoby nie zginą, może założyli, że dużo osób wciśnie niebieski i chcą się upewnić, że szala przechyli się na ich stronę? Czy to jest błąd? Czy ci ludzie powinni byli zrobić inaczej? Czy zagrali w grę źle? A może po prostu wartościujemy własne życie ponad życie innych? I może to nie jest egoistyczne, może jest w tym coś godnego, szlachetnego. Może chcemy z tym życiem zrobić coś dobrego i upewnić się, że nie zostanie nam ono zabrane przez innych. Być może przez ludzi, którym nie ufamy. Przez ludzi, którzy wybrali czerwony przycisk z tych gorszych pobudek niż my. Co jeśli tylko oni zostaną? Tylko ci egoiści. Co dalej? Świat potrzebuje kogoś takiego jak my. Argument. Jeśli niebieski wcisną wszyscy, wydarzy się dokładnie to samo, co gdyby wszyscy wcisnęli czerwony. Jest to niejako odpowiedź na argument, że jeśli czerwony wcisną wszyscy, to nikt nie zginie. Jeśli niebieski wcisną wszyscy, też nikt nie zginie. Co więcej, wystarczy, żeby więcej niż połowa osób wcisnęła niebieski i też nikt nie zginie. W takim założeniu, że wszyscy zagłosują na czerwony albo że wszyscy na niebieski, wynik jest identyczny. Jedyna różnica jest w trakcie podejmowania decyzji, bo jedna opcja daje nam gwarancję przetrwania, a druga po prostu nie. Ale co z tego, skoro zakładamy, że i tak wszyscy zrobią to samo co my? Zakładanie 100% zgodności nie ma więc żadnego sensu, niezależnie od tego, czy wybieramy czerwony czy niebieski przycisk. Wtedy wybór stałby się po prostu żaden. Gdybyśmy wiedzieli, co zrobią ludzie, to nie byłoby dylematu. Skoro więc nie możemy tego założyć, to automatycznie zakładamy nie 100% zgodność. Jest ona wiele razy bardziej prawdopodobna, bo wyłamać może się połowa osób, albo 100 milionów, 1 000 000, 1000, może nawet 1 człowiek. W takim razie, czy to jest do zaakceptowania? Wyobraźmy sobie najpierw sytuację, że jest różnica jednego głosu na niekorzyść niebieskich, czyli połowa osób zginie. Czy to jest akceptowalne? Powiedzmy, że nie jest, bo na przykład stwierdzimy, że to jest za dużo. Nie poradzimy sobie bez tej połowy osób, albo po prostu uważamy, że to nie jest ten koszt, który jesteśmy gotowi zapłacić, ta cena. Dobra, to powiedzmy, że te proporcje są inne. 30% osób zginie. Czy to jest okej? Jeśli nie, to 25%, 15%, 5%. Gdzie postawimy te granice? Czy jest jakaś liczba osób, którą jesteśmy gotowi poświęcić, ale jeśli to będzie więcej, to już nie? Bo pewnie z takiej perspektywy, ekonomicznej dałoby się odpowiedzieć na to pytanie. Moglibyśmy stwierdzić, że, z taką liczbą osób sobie poradzimy, a taka liczba osób nie i tak dalej. Ale czy to jest naprawdę to, o czym myślimy, kiedy podejmujemy te decyzje? Czy myślimy po prostu o ludzkim życiu? O tym, jak stracenie tego życia może wpłynąć na przykład na osoby, które pozostaną przy życiu, a znały tę osobę, która zginęła. Co sprawia, że życie jednej osoby staje się mniej wartościowe, dlatego że towarzyszy jej mniej osób, które też to życie stracą. Brzmi to jak pytanie retoryczne, ale z drugiej strony dałoby się na nie odpowiedzieć. Może należy wzruszyć ramionami. Może należy stwierdzić, zależy nam, żeby ludzi było jak najwięcej, lepiej wcisnąć czerwony przycisk i mieć jakąś gwarancję w całym tym dylemacie. Gwarancję, że co najmniej jedna osoba przetrwa, że gatunek ludzki przeżyje. Zauważmy, że jeśli niebiescy zginą, zawsze będzie ich mniej niż tych, którzy przeżyli. Może być ich prawie połowa, ale zawsze trochę mniej. Przychodzi tu do głowy dylemat wagonika. W swojej podstawowej wersji dylemat wagonika polega na tym, że znajdujemy 5 ludzi przywiązanych do torów, w ich stronę jedzie pociąg, mamy do dyspozycji zwrotnicę, która przekieruje go na inny tor, tylko że na tamtym torze zamiast 5 osób jest jedna osoba. Robimy to? Czy może nie robimy nic?
Oczywiście duża część tego dylematu jest kwestią odpowiedzialności. Jedna rzecz to ocenić, co uznalibyśmy w tej sytuacji za słuszne, druga to wziąć sprawy w swoje ręce. Może nasze dobro psychiczne zyska na tym, że nie zrobimy nic. Co prawda, nie robiąc nic, tak naprawdę robimy coś, bo mieliśmy okazję zainterweniować, ale umówmy się, na pewno łatwiej będzie komuś zapomnieć, jeśli nie dotknął zwrotnicy i po prostu udawał, że wcale go tam nie było. I w ogóle to przecież nie jest jego wina, że jacyś ludzie zostali przywiązani do torów, prawda? Ale teraz interesuje nas coś innego. Jeśli pociągamy zwrotnicę, to jak to dokładnie uargumentować? Wiadomo, że chodzi o to, żeby stracić mniej osób. Możemy sobie zadać pytanie, czemu dokładnie to jest lepsze? Bo daje większą szansę przetrwania ludzkości, więcej wartości do społeczeństwa, a może chodzi o to, żeby zgodnie z Schopenhauerem zmniejszyć ilość cierpienia, bo cierpienie jednej osoby być może jest mniejsze niż cierpienie 5 osób. Powiedziałem być może, bo może ta jedna osoba jest na przykład bardzo wrażliwa i będzie cierpieć bardziej, ale tego w ogóle nie wiemy, nic nie wiemy o tych osobach. Myślę, że pora jest spojrzeć na ten dylemat z innej perspektywy, dlatego że do tej pory celowo starałem się za bardzo nie zboczyć z traktowania tego jako pewnej zagadki, jako takiego problemu, w którym ludzie nie są do końca ludźmi, są bardziej jakimiś abstrakcyjnymi jednostkami, liczbami, gdzie próbujemy wymyślić, jaka jest najbardziej logiczna odpowiedź na pytanie. Myślę, że cały ten konflikt, czy różnice w tym, jaką decyzję ludzie podejmują, wynika przede wszystkim z różnicy w podejściu do tego dylematu. Bo jak wiele detali powinniśmy uwzględnić? Jak powinniśmy sobie to wyobrażać? Czy mamy brać pod uwagę, że dotknięte będą prawdziwe, realne osoby? Czy mamy brać pod uwagę tożsamość tych osób? Czy to są nasi bliscy? Czy to są dzieci? Czy to są ludzie starsi, dorośli, tacy jednej narodowości, drugiej? Znamy ich, nie znamy ich? Dobrzy, źli? A może to nie są w ogóle ludzie, tylko po prostu pionki w grze? Argument. A co jeśli to twoi bliscy? Obcych ludzi z natury łatwiej jest nam ignorować. I nie mówię tutaj nawet o osobach, które mijamy na ulicy i po prostu ich nie znamy. Mówię o osobach, które są hipotetyczne dla nas, są daleko. Nie wiemy, że istnieją, jak mają na imię, nie wiemy, jak wyglądają. Co jeśli osoby, które byłyby podmiotem tego dylematu, to byłyby wyłącznie osoby, które są dla nas bliskie, które znamy, które potrafimy sobie wyobrazić i być może dzięki temu potrafimy sobie też bardziej wyobrazić ich życie wewnętrzne. Wchodzimy tutaj na terytorium nie tylko tematu naszych bliskich, naszej rodziny i tak dalej, ale tematu prawdziwości ludzi w ogóle. Prawdziwości ich życia, emocji i konsekwencji, które mogą mieć dla nich nasze działania. Dla wielu osób, które wybrały przycisk niebieski, cały ten dylemat jest po prostu ćwiczeniem na temat empatii. Spójrzmy chociażby na ten argument przewijający się w różnych formach. Sprowadza się do tego, gdzieś na świecie jest pewnie jakiś dzieciak, który wcisnął niebieski przycisk, bo po prostu lubi niebieski, nie zrozumiał pytania, czy cokolwiek. I już jedna taka osoba może być wystarczającym powodem, żeby wszyscy powinni byli wcisnąć niebieski, aby ją ocalić. Kiedy czytałem jedną z wielu dyskusji na ten temat, ktoś napisał na przykład coś takiego. Często widzę, jak zwolennicy niebieskiego przycisku wspominają o dzieciach albo o ludziach z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie potrafią podjąć decyzji. Autor tego pytania skomentował później, że te osoby również musiałyby wcisnąć przycisk, co znacząco zmienia oryginalne założenia tego dylematu. Okej, jasne, to by faktycznie zmieniało znaczenie tego dylematu, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej byłoby powiedziane coś innego. A nie było. W oryginalnym dylemacie jest powiedziane wszyscy ludzie. Kropka. Jeżeli dla kogoś ten dodany później komentarz autora coś zmienia, to nie dlatego, że oryginalnie to pytanie było inaczej sformułowane, tylko dlatego, że osoba, która je przeczytała, wybrała czy założyła jakąś idealną wersję, być może automatycznie, może świadomie to zrobiła, w której tylko dorośli ludzie, ludzie zdrowi czy jacykolwiek podchodzą do tego dylematu, albo ta osoba po prostu zapomniała, że istnieją osoby nie takie jak ona.
Nie mówię tutaj oczywiście, że każda osoba, która wybiera czerwony przycisk, ma wywalone w cierpienie dzieci i ludzi w ogóle, chociaż taka narracja też się gdzieś w tej dyskusji pojawia. Swoją drogą moglibyśmy się w ogóle zastanowić nad tym, czy wybór kolorów w tym zadaniu też w jakiś sposób nie wpływa na naszą decyzję, albo przynajmniej na sposób, w jaki ludzie dyskutują. No bo czerwony przycisk mimo wszystko wydaje się tą opcją bardziej ekstremalną, prawda? Czy czerwony jest bardziej zły, a niebieski jest dobry? Czy to jest jakaś sugestia? Gdyby to było badanie naukowe na przykład, jestem pewien, że te elementy byłyby rozważone i nie mielibyśmy do czynienia z niebieskim i czerwonym przyciskiem. Tylko może z przyciskiem A i przyciskiem B. Chociaż i tak to, który jest pierwszy, może w jakiś sposób zaburzać nasze myślenie. Musicie jednak przyznać, że pewne skojarzenia mamy, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta dyskusja w większości miała miejsce, tam przecież niebiescy i czerwoni to dosłownie dwie główne partie polityczne, które bardzo intensywnie walczą ze sobą wraz ze wszystkimi swoimi zwolennikami. Można powiedzieć, że w tym momencie szczególnie niebiescy i czerwoni symbolizuje jakiś najbardziej podstawowy podział tego społeczeństwa, ale to już naprawdę nie wchodźmy w to. Udajmy na chwilę, że to nie ma żadnego wpływu. Tak jak mówiłem, nie uważam, że wszyscy, którzy wybierają czerwoni, są samolubni, czy źli, czy mają po prostu gdzieś cierpienie innych ludzi. Uważam, że u wielu osób, być może nawet u większości osób, zachodzi pewien mechanizm uproszczenia tego, jak wyobrażamy sobie na przykład innych ludzi. Czy oni są w naszej głowie pełnowymiarowymi ludźmi, na których nasza decyzja będzie miała jakiś wpływ, czy raczej fiksujemy się na tej statystyce, na prawdopodobieństwie, na logice tej decyzji? Jaki wybór jest optymalny, jaki jest najlepszy? Pozostaje w tym wszystkim jedna osoba, która zawsze jest dla nas pełnowymiarowa, czyli my sami. I nie jest to coś samolubnego, nie jest to coś złego, ale może doprowadzić do złych rzeczy. Być może chcielibyśmy wykluczyć dzieci, bo jest to dla nas niewygodne, utrudnia podejmowanie decyzji, komplikuje ją w znacznym stopniu, a może po prostu wydaje nam się to być niesprawiedliwe. Dlaczego mieszać dzieci w coś takiego, w sprawy, których nie rozumieją, w sprawy ludzi dorosłych i w sprawy życia i śmierci? Ale problem polega na tym, że nawet poza tymi hipotetycznymi scenariuszami to jest coś, co dzieje się naprawdę. Ludzie podejmują takie decyzje, wypowiadając wojnę, atakując państwa. Być może podejmując taką decyzję ma się w głowie inwazję na terytorium, zniszczenie strategicznych punktów, zdobycie surowców. Tylko że każda z tych decyzji dotyczy realnych osób. Złych, dobrych, dorosłych, dzieci. Nie da się po prostu ominąć osób, które na to nie zasługują, osób, których nie chcemy mieszać w ten konflikt. Inaczej podejmuje się decyzje patrząc na mapę strategiczną, a inaczej patrząc w oczy drugiego człowieka. Inaczej podejmuje się decyzje, kiedy dotyczy ona ludzi nam bliskich albo ludzi podobnych do nas, a inaczej, kiedy dotyczy ludzi odległych, takich, którzy też są do nas podobni. Po prostu trudniej nam sobie to wyobrazić. Niestety brak jakiejś silnej empatii wobec obcych ludzi jest dla nas raczej czymś powszechnym, nawet jeśli chcielibyśmy wierzyć, że jest inaczej. Na pewno można powiedzieć, że przychodzi nam to w pewnym sensie naturalnie i chociaż trudno jest się oduczyć rzeczy, których często nie jesteśmy nawet świadomi, jako ludzkość robiliśmy to już wiele razy. Na przestrzeni wielu pokoleń zaczynamy przecież zdawać sobie sprawę z jakiegoś zjawiska, mówić o tym, kłócić się o to, bo rzeczy, które chcielibyśmy zmienić, zazwyczaj są właśnie rzeczami, które przychodzą nam i przychodziły zawsze naturalnie. Poza tym mamy wystarczająco własnych problemów, co nie? Dopóki je mamy, trudno jest winić ludzi, którzy przedkładają swoje dobro nad dobro innych, hipotetycznych, odległych osób. W końcu jest nas tak dużo. Dużo więcej niż naszych bliskich. Jest na świecie osób, których zniknięcia nawet byśmy nie zauważyli. Ale warto jest pamiętać, że zawsze jest ktoś inny, kto jednak by zauważył. Często mówi się, że żeby osiągnąć jakiś cel, który będzie nas kosztował wiele wysiłku, nie można opierać się na motywacji, czasem nawet nie można opierać się na dyscyplinie. Motywacja może zgasnąć, dyscyplina może zawieść, najlepiej kiedy coś staje się po prostu naszym nawykiem. Kiedy zamiast bohaterskiego wysiłku jest tylko przyzwyczajenie. Wstajesz i idziesz na spacer. Nie chce ci się, ale nie myślisz o tym. Robisz to codziennie. Kiedyś może było ciężko, a dzisiaj to dzieje się już samo.
Żeby dojść do takiego poziomu w czymkolwiek, trzeba to po prostu praktykować. Żeby to praktykować, trzeba podjąć o tym decyzję, a żeby podjąć decyzję, trzeba się o tym dowiedzieć, wpaść na to, usłyszeć o tym, mówić o tym. Może kiedyś dojdziemy, krok po kroku, człowiek po człowieku, do takiego właśnie poziomu. Poziomu, w którym zanim coś zrobimy, naturalne będzie pomyśleć nie tylko o sobie, ale też przy okazji o innych ludziach. Nie wszystko, co robimy, ma oczywiście wpływ na wszystkich ludzi na świecie, ale czasami ma wpływ na naszych sąsiadów, na ludzi, z którymi jedziemy w tramwaju, na rodaków. Trudno oczekiwać, że ktoś będzie poświęcał się dla innych. Nie o to chodzi. Bardzo często wysiłek włożony w to, żeby po prostu nie utrudnić życia komuś innemu, nie wymaga drastycznego poświęcenia. Czasem w zasadzie jedyne, czego wymaga, to żeby o tym pomyśleć. Jaki przycisk wybierzemy? Jaka będzie nasza ostateczna decyzja, jeżeli po prostu pomyślimy o naszych bliskich, o prawdziwych ludziach, o innych ludziach, którzy podobnie jak my po prostu żyją? Ktoś może powiedzieć, że nie o to chodzi w tym wyborze, to jest przecież zabawa, gra, zagadka do rozwiązania. A jednak z jakiegoś powodu większość osób w ankietach wybierały właśnie niebieski, ten pozornie irracjonalny wybór. Ja, muszę przyznać, też tak zrobiłem. Po prostu intuicyjnie, bez zastanawiania się, dopiero potem zacząłem nad tym myśleć. Stwierdziłem, że podtrzymuję swój wybór. Jeśli dokonam wyboru ignorując człowieczeństwo, to co to właściwie za wybór? Czy gram w ogóle jeszcze w tę samą grę? Z jakiegoś powodu dylemat jest o ludziach, a nie o czymś innym. A jeśli zignorowanie ludzi przychodzi nam tak łatwo, to może na tym polega problem. Jest oczywiście wciąż wiele rzeczy, których tutaj nie uwzględniliśmy, między innymi fakt, że ten scenariusz jest przecież hipotetyczny. Nie ma żadnych realnych konsekwencji tego, co zadeklarujemy, żebyśmy zrobili w tej sytuacji. I oczywiście, jako ludzie potrafimy wcielać się w jakieś fikcyjne postacie, przeżywać ich emocje, przeżywać fikcyjne scenariusze, ale jest pewna różnica. Być może gdybyśmy naprawdę stali przed takim wyborem, to ogarnęłyby nas pewnego rodzaju emocje, których nie potrafimy przewidzieć. Lęk. Może chcielibyśmy zrobić to, co musielibyśmy zrobić, żeby po prostu nie zniknąć.